Widziałeś kiedyś taką fajną animację, gdzie drukarka składa obiekt warstwa po warstwie? Albo na przykład tą? Chciałbyś nauczyć się robić coś podobnego, ale nie umiesz modelować ani animować? Ja jestem Norbert i pokażę dzisiaj właśnie, jak zrobić taką animację w Blenderze. I nie potrzebujesz żadnych umiejętności, wystarczy, że masz chęci, no i będziesz śledził ten film. A jeśli spodoba Ci się ten film i chciałbyś więcej takich odcinków, to nie zapomnij zasubskrybować. Wtedy będę wiedział, że chcesz zobaczyć więcej. Także tyle, jeżeli chodzi o wstęp i możemy zaczynać. Na potrzeby tego filmiku wybrałem coś prostego. Jest to taki model wazonu znaleziony na MakerWordzie. Tutaj muszę zaznaczyć, że im bardziej skomplikowany i większy model wybierzesz, no to wtedy render Twojej animacji będzie też trwał trochę dłużej. Oprócz pobranego modelu potrzebny nam będzie jeszcze Prusa Slicer i Blender. Prusa posiada typ eksportu, którego nie ma w innych slicerach, więc nie możemy wybrać ani Bamboo Studio, ani Orchid czy jakiś inny slicer. No i jak masz już jakiś model wybrany, no to wchodzimy do Prusy i importujemy model. Następnie skalujemy nasz model. Im większy, tym będziemy mieć więcej szczegółów. No i po przeskalowaniu możemy go teraz pociąć. Kiedy mamy pocięty model, pokazuje nam się slice i też taka linia czyszcząca. Dlatego klikając poszczególne elementy na lewej stronie ekranu możemy je teraz wyłączyć. Ja zostawiam sam model wazonu. Teraz przechodzimy do zakładki Plik, Eksportuj zestaw narzędzi OBJ. No i zanim przejdziemy dalej, zapisz też ilość warstw, jakie posiada Twój model, będzie nam to potrzebne potem. To tyle, jeżeli chodzi o Prusę, zamykamy ją i przechodzimy do Blendera. W Blenderze otwieramy normalny widok, klikamy na sześcian i naciskamy X, tym samym go usuwamy. Teraz po lewej górnej stronie ekranu klikamy File, Import, OBJ i wybieramy nasz model. Chwilę czekamy i nasz model się zaimportował. Jeżeli go nie widzisz, to prawdopodobnie jest za duży. Wystarczy, że klikniesz ukośnik i wtedy ekran przeskoczy do modelu. Model prawdopodobnie też jest obrócony, więc klikamy na niego, naciskamy R, X i -90. Teraz czas stworzyć naszą mini animację. Musimy teraz dodać sześcian. W tym celu kliknij w pustą przestrzeń, przytrzymaj Shift i naciśnij A, Mesh, a potem Cube. Nasza kostka będzie za mała, więc żeby ją powiększyć klikamy S i przyciągamy myszką. Teraz trzeba tak przenieść kostkę, żeby w całości zasłaniała nasz model. W prawej górnej części ekranu mamy żyroskop, klikamy tam w Z. Za pomocą klawisza G możesz przenosić kostkę i klikając S powiększamy ją. Tak, rozszerzamy trochę nasz timeline, który będzie nam potrzebny do zrobienia animacji. No i klikamy tam King, Location, Scale and Rotate. Teraz właśnie będąc cały czas na tym widoku bocznym, musimy przenieść tak kostkę, żeby w całości zasłaniała wazon, żeby nawet pierwsza warstwa była niewidoczna. Tutaj możemy robić to powoli, możemy to powiększać i cały czas klikając G, a potem Z, możemy powoli przenosić właśnie ten nasz model. Kiedy nasza kostka już w całości zasłania wazon, czy tam model, możemy wtedy kliknąć I, to spowoduje, że stworzymy naszą pierwszą klatkę animacji. Teraz na osi czasu musimy ustawić odpowiednią klatkę, która będzie kończąca. Ja mam w tym przypadku 322, także przenoszę ten mój timeline w tamtym miejscu i wtedy w taki sam sposób jak przenoszę tego cube'a klikając G i Z. Kiedy mam to gotowe, znowu klikam I, to spowoduje, że stworzy nam się już ta nasza klatka kończąca. Następnie klikamy w ten zegarek i wybieramy Graph Editor. Klikamy Key, Interpolation Mode i wybieramy Linear. To powoduje po prostu, że wtedy ten nasz sześcian rusza się płynnie. I łapiąc teraz właśnie za ten timeline, tak, za ten nasz punktor, możemy zobaczyć, że ten sześcian zaczął się poruszać. Klikając spacją też włączamy animację, to też właśnie pokaże, że zaczyna się ruszać. Także naszą podstawę mamy, teraz lecimy dalej. W tym momencie wybieramy naszego cube'a i po prawej na górze odklikamy oko i aparat. Klikając shading możemy teraz pobawić się trochę kolorami naszego modelu. Klikając po prawej czerwoną kulkę przechodzimy wtedy właśnie do materiałów, do kolorów naszego modelu. Jak możesz zobaczyć po prawej, tam jest kilka materiałów, które możemy usunąć. To spowoduje, że zostanie nam jeden, którym możemy się właśnie pobawić, trochę go poustawiać. Ja wybrałem taki różowy model, żeby był po prostu widoczny. Teraz możemy wejść na inną stronę, która będzie nam pomagała w wyborze najlepszego oświetlenia do naszego modelu, do naszej animacji. Kiedy mamy to gotowe, możemy to teraz załączyć. Klikamy teraz ikonę planety, wybieramy kolor i Environment Texture. Pokaże nam się teraz okienko i wybieramy nasze oświetlenie. Jeżeli chodzi o modele, które możesz sobie wybrać do animacji, no to już tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Ja wziąłem taki nowoczesny stół do tego, no i jednocześnie pobrałem sobie też stół z Prusy. Do nich również osobno wybrałem właśnie materiał, który chcę, żeby był. Teraz zaczniemy ustawiać nasz widok renderu. Klikamy po prawej na górze w kamerę i klikamy 0. Wchodzimy w zakładkę View i klikamy Camera to View.
To spowoduje, że ruszając się w blenderze, też ruszamy swoją kamerą. Jeżeli przybliżając nie widzisz całości swojego modelu, musisz kliknąć w tą zieloną kamerę, wybrać Clip End i zwiększyć jego wartość. Żeby zobaczyć, czy widok kamery będzie działał, klikamy w zakładkę Render i Render Image. Wtedy po prostu renderuje nam się zdjęcie poglądowe. Jak widzimy, wszystko działa, także możemy to zamknąć i lecimy dalej. Teraz czas, żeby zacząć ruszać naszą kamerą i zrobić finalną animację. Klikamy w nasz wazon i wybieramy pierwszą klatkę. Żeby nasz wazon pojawiał się podczas animacji, musimy dodać jeszcze taki modyfikator boolean. W tym celu wchodzimy właśnie w zakładkę z kluczem, klikamy dodaj i wybieramy boolean. Musi to być ustawione na difference i zanim wybierzemy jakiś obiekt, trzeba kliknąć fast. To spowoduje, że animacja nie będzie aż tak wolno się tworzyła. Klikamy w object i wybieramy naszego cube'a. Jak możecie zobaczyć, już zaczyna się coś pojawiać, ale najlepiej będzie na razie kliknąć ten monitor. To spowoduje, że nie będziemy widzieć tej naszej animacji, przez co możemy po prostu działać szybciej i sprawniej. Jak masz już wybrany pierwszy frame, który Cię interesuje, klikasz i wtedy tworzy Ci się nowa klatka. Jeżeli to nie działa, to możesz kliknąć Keying i tam kliknąć właśnie przycisk dodawania klatki. Teraz wybieramy ostatnią klatkę, która będzie nas interesować. W moim wazonie ostatnia warstwa to jest 322, też taką klatkę wybieram. I znowu klikam Keying i dodaję moją ostatnią klatkę. Teraz kliknąc spację, mogę ruszyć animację i widzę, jak ona się porusza. Jeżeli chcesz bardziej manipulować swoją kamerą, to możesz wtedy zatrzymać się na jakiejś konkretnej klatce, dostosować ją i dodać kolejną klatkę. To spowoduje, że wtedy te przejście będzie bardziej płynne i takie, jakie byś chciał. Ja w tym celu próbuję scentrować się właśnie na tym wazonie, żeby był cały czas na środku. Wchodzimy w zakładkę renderu i we frame range wybieramy naszą ostatnią, którą chcemy. Ja wybieram 350, nie 322, dlatego że wybieram moment, w którym można widzieć w całości ten wazon. Tak, wybieramy PNG, tu już jest wybrane. Wybieramy folder docelowy, w którym chcemy, żeby ten nasz render się pojawił. I pamiętaj, najlepiej jest stworzyć nowy folder, dlatego że to będą zdjęcia. A im więcej klatek, tym więcej zdjęć. Tu już mamy wszystko gotowe, także klikamy Render i Render Animation. I tak jak wspomniałem, to trochę teraz potrwa. Będziesz widział na ekranie, jak pojawia Ci się warstwa po warstwie. Będziesz widział warstwę po warstwie, no i okno się zamknie, kiedy już skończy się pełny render. Dobra, kiedy mamy już to wszystko wyeksportowane, teraz naszym ostatnim krokiem będzie zlepienie tego w całość. W tym celu wybieramy jakiś program do obróbki wideo. Ja używam Premiera, także jego wybieram. Może to być też coś innego. Tworzymy nowy projekt i dodajemy nasze zdjęcia do projektu. Wybieram je wszystkie, klikam Adjust Speed i ustawiam na przykład na sekundę. To znaczy, że każda moja klatka będzie miała sekundę czasu. Klikamy wtedy Export, ustalamy nazwę, wybieramy folder, w którym chcemy, żeby to się zapisało i klikamy Export. Chwilę czekamy i mamy gotową animację. Wow. No i tak prezentuje się moja pełna animacja. Jeżeli spodobał Ci się ten film i chciałbyś zobaczyć więcej, to nie zapomnij zasubskrybować kanał, no i może napisz jakiś komentarz, żebym wiedział, że dotrwałeś do końca. Dzięki wielkie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!